Siema, tu wahacz. BYD wprowadza na rynek kolejną hybrydę plug-in, tym razem jest to Seal 6 DMI. Jest to największy gabarytowo model tego typu w gamie producenta, występujący jako sedan oraz kombi nazwane Touring i egzemplarzem w tym drugim wariancie nadwoziowym miałem okazję jeździć. Ma on 484 cm długości i 187 cm szerokości. BYD przygotowało jazdy testowe w postaci długodystansowej trasy z Warszawy do Monachium i w takich warunkach mogłem sprawdzić ten samochód. Zapraszam na moje pierwsze wrażenia. Najpierw warto wspomnieć, z czym w ogóle mamy do czynienia. Seal 6 DMI jest hybrydą plug-in opartą o wolno ssący czterocylindrowy silnik benzynowy 1.5 generujący 97 koni mechanicznych. Elektryk ma tutaj 197 koni, a cały układ rozwija 212. Akumulatory mają z kolei 19 kWh, co przekładać ma się na około 100 km elektrycznego zasięgu. Omawiana trasa miała zweryfikować ogólny zasięg Seala 6, którym chwali się BYD, że według WLTP wynieść ma on 1350 km przy pełnym zbiorniku paliwa i naładowanych akumulatorach. Podróż przebiegała w Polsce z Warszawy do Wrocławia ekspresówką, później drogą krajową do granicy z Czechami i trochę u naszych południowych sąsiadów, a na końcu już tylko autostradami aż do celu. Preferowany przeze mnie styl jazdy był normalny, to znaczy zgodny z przepisami w zależności od rodzaju drogi, wliczając w to kilka ostrzejszych przyspieszeń w Niemczech. Po dojeździe do celu i przebiegu wynoszącym 1054 km samochód pokazywał zasięg na poziomie 166 km, zatem bezpieczny i chociaż może, aby zbliżyć się do wyniku katalogowego, trzeba się trochę bardziej postarać, to jadąc bez większego spinania się wciąż można liczyć na około 1200 km, co jest naprawdę solidnym rezultatem jak na hybrydę plug-in. Przyczynia się do tego duży zbiornik paliwa, mieszczący 65 litrów, ale również ekonomika silnika, bo Seal 6 na ekspresówkach potrzebował średnio 5,5-6 litrów na 100 km, na zwykłych drogach poza nimi około 4-4,5 litra. Podobnie było, gdy krótki dystans mogłem pojeździć po Warszawie. Komputer pokładowy samochodu podaje średnie spalanie z ostatnich 50 km i raz udało się zejść nawet do 3,5 litra, przy czym wynika to z charakterystyki układu napędowego, gdzie benzyna ma przede wszystkim służyć za generator prądu dla silnika elektrycznego. Jedynie przy dużym obciążeniu oba układy działają równolegle. Gdy tego obciążenia nie było, silnik zdawał się mieć okresy intensywniejszego podładowywania, a później ta energia była wykorzystywana, co skutkowało na przykład wynikiem w tych samych warunkach najpierw 4,5 litra, by później po 50 km zwiększyło się to do 6,5 litra. Wyciągając z tego średnią, uzyskać można jednak oszczędne auto w takiej trasie, jak omawiam, z ponadprzeciętnie dużym zasięgiem jak na hybrydę plug-in. Jej sposób ładowania też wypada ok, bo obsługuje ona zarówno prąd zmienny poprzez kabel typu drugiego z mocą 3,3 albo 6,6 kW w bogatszych odmianach. Testowane, lepiej doposażone wersje Comfort wspierają także ładowanie prądem stałym poprzez CCS-y z mocą 26 kW, co ma pozwolić uzupełnić energię do 80% w 27 minut. Prądem zmiennym czas ten to około 2,5 godziny. Samochodu ładować nie miałem okazji, ale pod kątem dynamiki hybryda Seala 6 wypada ok, bo dzięki mocniejszemu silnikowi elektrycznemu występuje tu szybka, wstępna reakcja na wciskanie gazu, którą później wspomaga energia jednostki benzynowej. Nie wkracza ona jakoś mocno, przez co auto później nie wyrywa ostry punktowo do przodu, tylko płynniej zwiększa prędkość, przez co czasami sprawia wrażenie trochę wolniejszego niż sugeruje ponad 200 koni katalogowej mocy, ale ostatecznie w tej płynności zapewnia dobrą i wystarczającą dynamikę do bezstresowej jazdy w różnych warunkach. Wspominana płynność wynika też z braku tradycyjnej skrzyni biegów i dobierania obrotów w zależności od aktualnych potrzeb elektryka. Skutkuje to także pojawiającymi się czasami podwyższonymi obrotami w czasie okresów wzmożonego ładowania akumulatorów, ewentualnie w niektórych sytuacjach, np. na wzniesieniach, bardziej słyszałem silnik i miał on monotonny dźwięk, jednak dzięki temu, że mamy tutaj czterocylindrową jednostkę i też dobrze wyciszoną w kabinie, nie powiem, aby mi to przeszkadzało, po prostu to lekko odnotowywałem. Poza układem hybrydowym, testowane BYD dobrze radziło sobie w tak długiej trasie. Na plus wypada zaliczyć fotele, które nawet przy całodniowej podróży nie powodowały problemów i są naprawdę wygodne. Szkoda tylko, że nie można regulować w nich kąta pochylenia siedziska, a funkcja wentylacji jest zbyt mocna, to znaczy nawet przy najmniejszym stopniu, jak dla mnie robiło się za zimno już po kilku sekundach. Poza tym samochód ma też neutralnie zestrojone zawieszenie, nie przesadnie twarde, ale na tyle zwarte, że w połączeniu z niskim
lekkim nadwoziem, gdy pojawiały się większe zakręty, SEAL 6 zachowywał się stabilnie. Układ kierowniczy stawia umiarkowany opór, ma także odpowiednią precyzję i on również robi pozytywne wrażenie, nie odbiegające poziomem od europejskich aut tego typu. Jak na auto z Chin, mamy tutaj jednak niestety pewne problemy związane z ergonomią. Ogólny projekt kokpitu jest moim zdaniem udany, dosyć prosty, ale nie do przesady z opływowymi liniami i przejrzysty pod kątem rozmieszczenia instrumentów pokładowych. Jednak zastosowane ekrany wymagają pewnego dopracowania. Ogólnie nie jest źle i jak na chińskie auta, z jakimi miałem styczność, BYD ma wyróżniające się dopracowane systemy z chociażby bezprzewodowym Android Auto i Apple CarPlay, po połączeniu których nie znikają kontrolki np. do klimatyzacji na dole, które swoją drogą można personalizować, jeśli chodzi o kolejność. Całość też działa szybko, a przestrzeń robocza jest odpowiednio duża. Jednak nie korzystając z oprogramowania smartfona, dostaje się także brak możliwości umieszczenia mapy i innych informacji poza Spotify obok siebie i ekran domowy jest aż dziwnie pusty. Panel klimatyzacji jest dotykowy w formie menu, ale dzięki obecności belki cały czas na dole nie był to dla mnie wielki problem, chociaż wciąż więcej rzeczy mogłoby mieć swoje fizyczne sterowanie. Co ciekawe, nawet ustawienia świateł są w menu, co może być problematyczne, bo tryb auto świateł drogowych działa bardzo kiepsko i nieraz w dosyć prostych sytuacjach odpalał je, gdy w niedalekiej odległości były inne samochody, zatem jest mało używalny i wypada go wyłączać. Na zegarach z kolei brakowało mi wyświetlania wskazań z nawigacji, co przy braku dostępnego w tym modelu wyświetlacza przeziernego może dokuczać. Tak samo jak za mała czcionka zestawu wskaźników, przez co mamy spore wolne przestrzenie i niewielkie napisy. Poza tym zegary wypadają ok, można przełączać zawartość po lewej i po prawej stronie. Na tunelu środkowym mamy indukcyjną ładowarkę z mocą do 50 kW, jest też kilka fizycznych elementów sterujących. Z możliwości ładujących występują także 4 porty USB-C, z przodu umieszczone w miejscu, w które trudno jest włożyć kabel, z tyłu bardziej normalnie, ładowały one odpowiednio szybko. Rozmieszczenie przycisków na kierownicy jest wygodne, mamy obsługę tempomatu, systemu audio czy komputera podróżnego, nie miałem z tym problemów. Kabina cechuje się naprawdę dobrą jakością wykonania, nie ma tutaj tanio wyglądających np. połyskujących tworzyw, mamy za to przyjemne w dotyku miękkie materiały połączone ze sporą ilością skóry ekologicznej. Naprawdę solidnie się to prezentuje. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie nie miałem problemów z ilością miejsca na nogi, też nad głową pomimo obecności w wersji Comfort panoramicznego dachu miałem lekki margines, a sytuację w drugim rzędzie poprawia płaski tunel środkowy. Bagażnik samochodu ma 675 litrów z dużym otworem i regularnymi kształtami. W każdej odmianie dostęp do kufra możliwy jest poprzez elektryczną klapę bagażnika i ogólnie nawet w podstawowej odmianie nazwanej Boost za 159 100 zł dostaje się dobre wyposażenie ze wszystkimi przewidzianymi systemami bezpieczeństwa, dostępem bezkluczykowym, kamerą cofania z czujnikami tylnymi, dużym ekranem w kabinie, czujnikiem deszczu czy elektryką foteli. Mamy tam jednak skromniejszy układ elektryczny, bo poza cięciami w ładowaniu, o których wspominałem, dochodzą także mniejsze akumulatory 10 kWh, co obcina zasięg samochodu o połowę, gdy jest w trybie elektrycznym. Testowane Comfort i Comfort Lite, różniące się wyłącznie większym, aż 15-calowym ekranem w Comfort, mają już bogate wyposażenie i chociażby duży szklany dach, wentylację foteli, działającą średnio, ale jednak obecną na pokładzie, kamery 360 stopni albo podgrzewaną kierownicę. Całościowo za 182 800 zł dostaje się kombi naprawdę solidnie wyposażone. Podsumowując, BYD SEAL 6 DMI w trasie jeździło mi się naprawdę dobrze i poza działaniem świateł czy zbyt agresywnym na robotach drogowych asystencie utrzymania pasa ruchu nie mam do tego auta zastrzeżeń, a są to kwestie, które można raczej naprawić oprogramowaniem, a mechanicznie samochód radził sobie bez zarzutu. Żałuję tylko, że nie ma tutaj jakiejś tańszej i zwykłej hybrydy, bo ona mogłaby przyciągnąć więcej klientów do tego całościowo udanego auta, ale taka jest polityka BYD, że jest większa elektryfikacja. I to wszystko, co przygotowałem z podróży SEAL 6 Touring. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że film o nim się podobał. Jeśli tak było, zapraszam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło, a jeśli ktoś nie ma, to zachęcam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!